Cześć, z tej strony Tomek, jestem właścicielem marki Polmuz i chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć, czemu kupić tego Polmuza, czemu w ogóle rozważać takie bębny, a nie markę jakąś korporacyjną XYZ, czym to się różni, czym to się je. No i po to właśnie powstał ten filmik. Tak oto wygląda taki korpusik Polmuza i cała magia tych bębnów, czemu w ogóle te bębny są fajne, mieści się właśnie w tym kawałku sklejki. Jest to sklejka najczęściej, którą wykorzystujemy w naszych bębnach, sklejka kolonowa. Ona jest taka cieniutka, ma 4,8 mm, 6 warstw i zaraz opowiem Wam, czemu akurat taką sklejeczkę wybrałem. Ona oczywiście musi mieć swoje brzmienie. Jeśli w to uderzymy, usłyszymy jej ton podstawowy. Często jest tak, że mamy kawałek drewna, który uderzamy i nie wydaje żadnego dźwięku. To ten będzie bęben głuchy i nie będzie miał sustainu. Natomiast cienka sklejka ma bardzo fajny sustain, bardzo fajny ten taki pogłos i można nad tym pracować. Poza tym takie bębny też są troszeczkę lżejsze niż takie straszne ciężary. I to było tak, że na początku w 2019 roku zamówiłem bardzo dużo różnych rodzajów sklejek. Grubszych, cieńszych i kombinowałem, co brzmi lepiej. I okazało się, że ta właśnie sklejka to jest ta taka nasza pizza margaritta, czyli pizza, która najlepiej wychodzi z całej tam przekroju tych wszystkich grubości i na tym korpusie opartym bębny brzmią najlepiej. Więc jakby ograniczamy tutaj, tak jak w dobrej restauracji z gwiazdkami Michelin, jest kilka dań. Ja ograniczyłem Wam już ten wybór do najlepiej brzmiącej sklejki według mnie, tej cieniutkiej i na niej się opieramy. Co tutaj jest bardzo ważnego właśnie, to ta krawędź. Krawędź bębna decyduje o tym, w jaki sposób on będzie brzmiał. Czy on będzie brzmiał dobrze, czy źle. Na tym opiera się naciąg. I jeśli krawędź jest krzywa albo źle zrobiona, to naciąg będzie źle dolegał i bęben się będzie źle nam stroił. Po prostu. Tutaj mam dla Was już taki fajny, pomalowany korpusik. Postaram się Wam pokazać, czemu akurat ta krawędź 45 stopni, którą wykorzystujemy, jest fajna. Też ta krawędź 45 stopni to nie jest jakiś mój wymysł. W wielu vintage'owych bębnach ta krawędź występowała. No i bardzo mi się podobało to brzmienie tych bębnów, więc stwierdziłem, że również metodą prób i błędów zrobiliśmy z 10 korpusów z różnymi krawędziami i patrzyliśmy, jak brzmi, i ta ponownie wyszła, że brzmi najfajniej. A dlaczego? Jeśli ja sobie nakładam na to naciąg, to widzimy, że ten naciąg na tej krawędzi bocznej jest troszeczkę zaoblony. Tutaj pokażę to bardziej tak do kamery, żeby było widać. I to zaoblenie fajnie jakby trafiało na zewnątrz bębna, a krawędź wchodziła nam na płaską powierzchnię, tak? Więc jeśli mamy krawędź 45 stopni, to ta krawędź wpada nam na płaską powierzchnię tej membrany, a nie na zaoblenie. Jeśli ta krawędź trafiłaby nam na zaoblenie, no to by to trzeba było bardziej docisnąć i wtedy byśmy nie mieli tak niskiego brzmienia. Więc jakby z niewiadomych przyczyn i z niezrozumiałych wiele marek korporacyjnych robi tą krawędź bardzo na zewnątrz bębna, tutaj, i wtedy ta krawędź wypada nam na zaobleniu i wtedy oczywiście jest problem ze strojeniem. Jeśli jest problem ze strojeniem, pojawia się frustracja, nie możemy tych bębnów nastroić, długo to zajmuje, to te bębny brzmią słabo, tak? Pomimo, że nawet może być jakościowo wysoki korpus, jeśli nie nastroimy go dobrze, na scenie to wypadnie kiepsko.
Co jest też istotne w polmuzie? To bardzo dokładnie wykonane nawierty. Te nawierty, które tutaj mamy, te dziureczki, wszystkie, to pokazuję do kamery. O, jak widzicie, są bardzo w linii, są wykonane precyzyjnie. I co to w ogóle nam daje? Jeśli mamy tutaj tego tube luga, którego najczęściej używamy do robienia bębnów polmuza, to jest bardzo precyzyjne narzędzie. On musi być zamocowany pionowo i musi też się nie ruszać na boki, żeby śruba w niego wchodziła pionowo i też trafiała w obręcz. Więc w momencie, kiedy ja tutaj go wkładam, to nie ma opcji żadnej, żeby on nam się ruszał gdziekolwiek, on to już siedzi, ponieważ mamy bardzo małą tolerancję tych nawiertów. To jest takie wiertło, które zdacie z garażu na pewno ze swojego ojca. Takie wiertło kosztuje 5 zł i tym wiertłem wiele osób próbuje nawiercić ten wspaniały oto korpus. Ale żeby to wyszło tak precyzyjnie jak u mnie, to może być ciężko. Teraz porównajmy sobie, jakie wiertła ma wujek Tomek i z jakich wierteł wujek Tomek korzysta. O, zobaczcie. To są zupełnie inne wiertełka, tak? Takie wiertełko kosztuje 5 zł, takie wiertło kosztuje 200. I wierzcie mi, że dzięki temu te otwory są bardzo precyzyjnie nawiercone i przekłada się to na strojenie naszego bębna. Nakładamy sobie tutaj bach, nakładamy na to obręcz, sobie tutaj, bach. I teraz prawdopodobnie wiele osób, nikt się nad tym z Was nie zastanawiał, ale teraz o to chodzi, że ta śruba, którą ja tu wkładam, no nie, to ma pionowo wejść w ten bęben. Bo jeśli ona nie wejdzie nam pionowo, to będzie zahaczać o obręcz. I jak będziecie chcieli stroić, to wtedy będzie Wam haczyć. I nie uzyskacie tej samej siły przy strojeniu tego bębna, tak? Więc też jest kwestia taka, żeby uzyskać ten sam dystans na podkładkach. Na tym, żeby te lugi były w tą stronę albo w tą stronę, bo korpus nie jest dokładnie okrągły. Korpus może być minimalnym jajeczkiem. Może być albo milimetr węższy, albo szerszy. Też korpusy mogą być różne. Różni mogą być producenci tych lugów. Dlatego ta precyzja jest tak niezwykle istotna dla łatwego strojenia. No i teraz to, w jaki sposób to się przekłada na brzmienie i strojenie, co jest najbardziej istotne z naszego punktu widzenia. Tutaj mamy już taki gotowy bęben. I teraz tak, słuchajcie. Mamy ten bęben, ja go specjalnie rozstrajam w tym momencie i odkręcam te śruby. Zwróćcie uwagę na to, że te wszystkie śruby, dzięki właśnie tej precyzji, o której już wspomniałem przed chwilą, chodzą tak samo. Jakby tą samą siłę ja biorę, żeby te śruby odkręcić, tak? Tutaj ten kluczyk obraca nam bardzo fajnie. O, aż zleciał. Dobra. I teraz ja przykręcając ten bęben, już go rozstroiłem, tak? Jest totalny flak. Przykręcając teraz ten bęben, wykonuję sobie obroty tym kluczykiem, wykonuję obroty, nakręcam naciąg. Nawet mam na to totalnie gdzieś, czy to jest na krzyż, czy na skos, lecę dookoła. Po kilka obrotów dokręcam ten naciąg sobie, trzymając oczywiście za tą radyłkowaną część. Czyli jestem w stanie dokręcić to wszystko tą samą siłą. Teraz bach, bach, naciąg już w tym momencie się zaczyna układać. Mam nadzieję, że posiadacie taki kluczyk, który właśnie ma u góry tą część taką wystającą, ponieważ my nakręcamy tu. Dzięki temu, że nakręcam tą częścią, jestem w stanie tą samą siłą dokręcać ten bęben i w momencie, kiedy już mocniej nie mogę dokręcić, dopiero wtedy chwytam za tą część. I dzięki temu, że te śruby tak samo chodzą, to jestem w stanie teraz wszystko dokręcić tą samą dokładnie siłą. Czyli jest to samo naprężenie na bębnie wszędzie. I teraz dosłownie o 1/8 obrotu, a nawet mniej, dokręcam sobie te śruby. Teraz uderzam i oczywiście mogę ten bęben teraz zniżyć albo zwyżyć jeszcze, wykonując jakieś malutkie obroty, ale on jest nastrojony. Ja
Nie muszę w ogóle go uderzać bardziej. Nie muszę go stroić. On jest naprężony tak samo. Tak, czyli mamy wszystkie te śruby na tym samym poziomie są nastrojone, wydają podobny dźwięk, pomimo że ja jeszcze nic tutaj nie stroiłem. On już po prostu gra sam z siebie. Dlatego ten polmus jest warty rozważenia, ponieważ ja nie muszę go stroić. Ja wystarczy, że go naprężę, naciągnę. Sekunda i mamy bęben nastrojony. Czemu jeszcze tak się dzieje? Weźmy sobie taki bardziej gotowy korpus, może inny. Ponieważ te krawędzie, które tutaj znacie, już teraz 45 stopni, są bardzo mocno wypolerowane. Bardzo dobrze na frezarce to jest zrobione. To jest idealnie śliskie. Często jak klienci do mnie przychodzą, ja każę im dotykać tych krawędzi. I poza tym są również woskowane, więc ten naciąg, który tu nakładamy, on się po nich ślizga. W momencie, kiedy się ślizga, to łatwo się układa. I to właśnie jest ta cała magia tego polmuza, dlaczego to tak dobrze brzmi i dlaczego to się łatwo stroi. I często właśnie perkusiści porównują nawet do różnych perkusji, będąc u nas w pracowni i są zaskoczeni łatwością strojenia i fajnością tego wydobycia brzmienia, fajnością tych alikwotów, tego rezonansu. W jaki sposób my uzyskujemy te wspaniałe nawierty? Całość projektu jest wykonywana na komputerze i tutaj takim oprogramowaniu QCAD, w którym wyrysowuję te płaszczyzny rozkroju bębnów i po wyplotowaniu tego zyskuję taki oto prosty obrazek. Czyli mamy taką płaszczyznę potem rozkroju bębna. Trochę to jest takie dla mnie zamienne, bo jestem z wykształcenia inżynierem, architektem i na projektowaniu akurat statków takie płaszczyzny rozkroju sekcji płaskich się robiło i właśnie gdzie miały być dospawane różne rzeczy. Tutaj akurat gdzie mają być wybite punkty, których potem mają być wykonywane nawierty i to zrobienie tego w ten sposób tworzy nam dokładność do 0,2 mm. Naprawdę jest bardzo dokładnie. Potem mam takie też karteczki zrobione, gdzie na przykład nawiercam maszynkę do werbla, różne takie i każda rzecz ma swoją taki szablon. Właśnie ta płaszczyzna, którą pokazałem, ona idealnie nam to załatwia, że te odległości będą równe i śruby będą wchodzić nam w te miejsca, w których trzeba w obręczy, nie będą trzeć. Przejdźmy teraz do wnętrza bębna, w jaki sposób ten polmus jest tutaj zrobiony. Dlaczego to jest dobre. Po pierwsze, nasz bęben w środku jest woskowany podwójnie i dzięki temu, że on jest woskowany i również olejowany, nie zapleśnieje nam korpus w środku. Jeśli my go zostawimy nawet w salce, gdzie jest wilgotno w pokrowcu, po roku wyjmujemy go po 20 latach, z nim się nic nie dzieje. Skąd to wiem? Ponieważ budowałem sobie jakiś czas temu dom z drewna i interesowałem się zabezpieczeniem właśnie tych powierzchni. Wyobraźcie sobie, że nikt nie maluje domu poliuretanem ani jakąś tam inną farbą, tylko się woskuje i olejuje, ponieważ po pierwsze drewno może oddychać, a po drugie jak mamy zabezpieczone właśnie olejem i woskiem, to nie wchodzi nam wilgoć i ten bęben nie pleśnieje. Kolejna sprawa, która jest dla mnie zaskoczeniem, to użycie śrubek montażowych przez różnych producentów. Większość producentów używa śrubek albo pomalowanych na czarno, albo ocynkowanych. Te na czarno ja nazywam grobówki, czyli to jest najgorszy rodzaj śrubki, ponieważ ta śrubka pomalowana na czarno, jak się ją zarysuje śrubokrętem, w tym miejscu może rdzewieć. I potem mamy sytuację, że otwieramy jakiś bęben, powiedzmy sprzed lat i on jest cały w środku zapleśniały i zardzewiały, że nawet się nie da tego odkręcić. Więc jakby prosta sprawa, są to śrubki nierdzewne, kwasówki, które są praktycznie niezniszczalne. One też są z przemysłu okrętowego wzięte. Są to śrubki produkcji polskiej, niezniszczalne i zaczęło mnie to zastanawiać, czemu producenci nie używają właśnie tych nierdzewnych śrubek. Nie mam pojęcia, więc prawdopodobnie
Jeśli macie swój korporacyjny bęben, który kosztował 50 000, macie użytą śrubkę, która kosztuje 1 grosz i która Wam zardzewieje. Jeśli macie Polmuza model 1, to na pewno macie takie nierdzewne śrubeczki w środku. I ten bęben jest no zajebiście, pozwólmy sobie użyć to słowo, zabezpieczony. To w ogóle nie podchodzi pod te korporacyjne rozwiązania. Tutaj mamy kolejną sprawę. Jest to śrubka strojkowa, która jest również nierdzewna, którą również możecie sobie zażyczyć. Każdy instrument po skręceniu zyskuje taką oto wlepeczkę i jest tutaj wpisane imię właściciela, co jest też takie unikalne, że osoba, która nabyła ten instrument, ma tutaj wpisane swoje imię i nazwisko. I co za tym idzie, ta osoba, która ma właśnie tą wlepkę, jest właścicielem pierwotnym tego instrumentu, ma również dożywotnią gwarancję na korpus i na drewno. Czyli jeśli cokolwiek tutaj się z nim stanie, będą jakieś rozstępy, rozwarstwi się sklejka albo przestanie brzmieć, czy jakaś innakolwiek pomoc, to jakby za darmo tej gwarancji udzielamy. Kluczową sprawą, jeśli chodzi o instrumenty Polmuza w naszej ewolucji, to są werble, które bardzo zmieniły się od momentu, kiedy ta marka została reaktywowana. Tutaj mamy taki standardowy werbel klonowy. Czym on się różni od tych werbli, które kiedyś były i od innych właściwie, można powiedzieć, markowych produktów, tudzież mniej markowych, jest maszynka. Ta maszynka powinna bardzo mocno schodzić w dół, kiedy ją odblokujemy. I teraz tak, ile ta maszynka schodzi w dół, taką mamy pewność, że sprężyna po zwolnieniu maszynki nie będzie nam się odbijała przy graniu na werblu, na tak zwanym bongo. Tak? Bo jeśli mamy tutaj teraz ten werbel i uderzamy tutaj sobie palcem, ta membrana się nie odbija dolna o tą sprężynę. Jeśli ta maszynka schodziłaby troszeczkę niżej, to by się odbijała. Jest wkurzający odgłos. I zauważcie, że wiele tanich werbli, które być może posiadacie, ma tą przypadłość, że macie spuszczoną maszynkę, a i tak się odbija ta sprężyna, więc jest ten werbel bezużyteczny na tak zwanym bongo. I teraz tak, ta w przypadku właśnie Polmuza schodzi aż o 14 mm w dół. Tak? Czyli od momentu, kiedy ja zwolnię maszynkę i to schodzi w dół o te 14 mm. Natomiast w standardowych, takich kiepskich maszynkach to chodzi tylko 7 mm i tutaj ten problem właśnie powstaje. My używamy w tym momencie bardzo takich profesjonalnych maszynek Nickel Drumworks i ogólnie są świetne. Kolejna kwestia, o jakiej chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o nasze werble, to one posiadają tak zwany focus ring od najnowszej wersji. Czyli dzięki temu, grając na tym werblu, nie mamy tego brzydkiego przydźwięku, tego brzdęk, który każdy chce wyeliminować, wyciąć. Te focus ringi skupiają to brzmienie i skracają. Dzięki temu bardziej jest werbel selektywny. I to jest kolejna rzecz, którą wzięliśmy z vintage'owych bębnów, czyli właśnie ten focus ring. Ewentualnie pójście w inną stronę, ponieważ werbel to jest zupełnie inny instrument niż tomy albo centrala, czyli zrobienie tak zwanego fata, bardzo gruby korpus. Korpus, który ma nawet około 1,2 cm grubości. On również będzie wytłumiał te wibracje i ten przydźwięk, zostawiając tylko to przepiękne brzmienie, o które Polska walczyła. Jeśli chodzi o inne materiały, tu mamy możliwości bardzo duże. To jest na przykład korpus miedziany z wytłoczeniem, to jest korpus aluminiowy, które są postarzone. Równie dobrze możemy mieć te same korpusy niepostarzone w takiej ładnej wersji, czyli aluminium, miedź. Bardzo są to szlachetne materiały, które oferują bardzo dobre brzmienie. Tutaj jest to taki nasz tak zwany diesel wolno ssący Polmuza, czyli aluminiowy werbel o cienkim bardzo korpusie 1 mm, ale jak widać mamy tutaj bardzo szeroki ten focus ring, to wygięcie tego werbla jest bardzo szerokie, dzięki temu on fajnie wytłumuje te przydźwięki i zostaje tylko samo mięso. Tego werbla nie trzeba potem tłumić już w żaden sposób. On wyjęty z pudełka brzmi od razu po prostu dobrze.
Kolejne świetne drewno, które wraca do łask, to jest bubinga. To drewno było przez jakiś czas niedostępne z uwagi na ochronę środowiska, ale ponownie pojawia się możliwość zakupu właśnie takich werbli. I mamy oczywiście tutaj werbel wykonany z bubingi ze złotymi okuciami, które też są opcją do wyboru, czyli mamy ten custom. Tutaj również jest widoczny focus ring, może nie tak dobrze, ale tutaj jest korpus orzechowy z widocznym tym focus ringiem. To jest taki surowy właśnie, jeszcze nie obrobiony korpusik. Mamy ten focus ring, dzięki któremu brzmienie jest łatwiejsze do kontroli. Jeśli chodzi o materiały takie nowoczesne, jest to werbel wykonany z włókna węglowego. To jest tak zwany Space Carbon Fiber. I ten werbel jest wykonany właśnie z silnika rakietowego, ponieważ współpracujemy z polską firmą Space Forest, która wysyła rakiety w kosmos i taki zużyty materiał często po prostu nam odstępują, z którego możemy zrobić ekologiczny, wspaniały instrument i to te włókno również z uwagi na to, że jest gęste, daje bardzo fajne brzmienie i też ma ten taki wyścigowy, luksusowy wygląd, który jest znany z samochodów high-endowych. Ta cała moja pogadanka prowadzi nas do zwieńczenia troszeczkę tego tematu, czyli do custom orderu. Czyli my możemy w Polmuzie zrobić wszystko. Cokolwiek sobie wymyślicie, możecie wybrać sobie takie wykończenie, takie rozmiary bębnów, takie drewno i my to wykonamy dość szybko. I też wykonamy to w całkiem rozsądnej cenie, czyli te bębny nie będą kosztować custom orderowe 40, 60, 80 tysięcy, tak jak to w przypadku marek korporacyjnych, tylko będą kosztowały 10 tysięcy na przykład, bo 12, co jest już całkiem fajną sprawą. Tutaj mamy taki nasz sztandarowy wizerunek Polmuza, czyli tak zwane, jak to klienci mówią, maziajki. Czyli mamy tutaj akurat klient sobie zażyczył poliuretanowy lakier taki fioletowy, dobrany spektrometrem wedle jego widzimisię i pomalowany farbą olejną, taką vintage'ową na takie maziajki, wszystko zabezpieczone takim woskiem połyskującym. Dalej możemy mieć oczywiście bębny w kolorze jednolitym. To również jest olej i wosk, czyli to, co mówiliśmy, dobrze zabezpiecza przed wilgocią, ale dzięki temu też to drewno oddycha. I też jest mniej materiału na bębnie. Nie mamy tutaj grubej farby, więc on bardziej rezonuje. Ewentualnie również jednolity kolor brązowy, bardzo często używany przez klientów. Brązowy, czarny, biały, jakikolwiek chcecie. Ewentualnie takie wariactwa. Takim wariactwem jest korpus postarzany. Czyli była naniesiona tutaj czarna jakaś farba, czarny olej i bęben został postarzony. Czyli to są moje godziny z szlifierką oscylacyjną i szlifowania do momentu, kiedy ten bęben będzie tak wyglądał pięknie. Poza tym możemy też mieć inlaya tutaj, czyli taką inkrustację. Polega to na tym, że frezujemy żłobek i wklejamy tutaj tą ozdobę. To nie jest żadna naklejka, to jest po prostu milimetrowy pasek wklejony w ten bęben. Bardzo trudny do zrobienia. I kosmiczne maziajki w stylu pop art. To ja właśnie mówię, że te bębny są aż tak, tak brzydkie, że aż ładne. I z widocznym fade'em, czyli cieniowaniem. To jest też fajna właśnie opcja, którą ludzie wybierają. Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która robi cieniowanie, czyli fade w wosku i oleju. To nie jest żadna farba, to nie jest natrysk, to jest w 100% ręczna robota.
kończąc to całe zestawienie i pokazówkę tych możliwości Polmuza, mam nadzieję, że troszeczkę naświetliłem Wam, na co zwracać uwagę podczas zakupu bębnów, że nie tylko patrzymy to z zewnątrz, ale też patrzymy do środka, w jaki sposób to jest zrobione. I mam nadzieję, że przybliżyłem Wam tą myśl techniczną polską, dlaczego ten Polmuz akurat jest czymś takim fajnym, dlaczego warto to kupić, a nie jakąś tam markę korporacyjną. Więc zachęcam, zapraszam do Gdyni, przyjdźcie przetestować, przyjdźcie na koncert, gdzie grają nasi endorserzy, influencerzy i zobaczcie, jak te bębny wyglądają, pogadajcie z nimi. Polecam z całego serca.